No idź. I drap, o, no, śmiech ci będzie. Może być? Chyba może być. Dzień dobry, nazywam się Błażej Hrabkowicz. To jest pierwszy dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online i drugie już spotkanie z twórcami filmu w konkursie filmów mikrobudżetowych. Ten film, który właśnie obejrzeliśmy, to Bóg internetów. Są z nami reżyserka, współautorka scenariusza Joanna Satanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z nią w jednym okienku montażysta Nikodem Habior. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również współautor scenariusza Janusz Dąbkiewicz. Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry. Producentka Alicja Jagodzińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor Adam Organista Dzień dobry. i aktorka Joanna Fujarska. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Zacznijmy może od Joanny, czyli reżyserki tego filmu. Konwencja tego filmu, trochę też rozmawialiśmy po tym, jak weszliśmy na antenę, jest dosyć szczególna. Jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale jest to też film stylizowany bardzo na dokument. I ta właściwie, mam wrażenie, granica między fabułą a dokumentem jest i między prawdą a fikcją jest też trochę tematem tego filmu. Więc powiedz coś więcej na początek właśnie o samej koncepcji właśnie w tym kontekście, ale też w każdym innym, który był dla Ciebie ważny. Dobrze, to może na początku powiem, że właśnie to jest taki trochę spoiler, ale to znaczy tak dla osób, które nie oglądały tego filmu, a tu się jakoś w jakiś sposób znalazły, to ostrzegam, że teraz zdradzimy dużo tajemnic, które według mnie trochę mogą zepsuć to pierwsze oglądanie filmu, więc to od razu powiem, że teraz jak zacznę tłumaczyć te konwencje, to warto by było, nie wiem, na chwilę mnie wyłączyć. No, pomysł jakby na ten film zrodził się z tego, no, że ja chciałam zrobić film, który opowiadając jego opowieść o gościu, który coś udaje w internecie i się kreuje i próbuje stać się kimś lepszym i kimś innym i oszukuje wszystkich dookoła, jakby wydawało mi się, że konwencja takiego filmu, który właśnie udaje dokument, jakby jest... To robi się coś takiego dla mnie, że to jest opowieść o pranksterze, a film jest swego rodzaju prankiem. No jakby o to mi chodziło, żeby trochę widz nie wiedział do końca, co ogląda i żeby wierzył w to, że tak naprawdę być może jest to prawdziwa postać. I no co zabawne, już zdarzało się, że nawet osoby pracujące przy tym filmie, które gdzieś tam to oglądały w trakcie postprodukcji, właśnie się pytały, czy on istnieje naprawdę, czy to jest człowiek, co się z nim stało, co się z nim dzieje dalej, jakby, że naprawdę udaje nam się niektóre osoby wkręcić i chyba, no i właśnie o to tak naprawdę chodziło. Mhm. Czyli można powiedzieć właśnie, że to jest tak zwana konwencja mokumentu, tak? Że jakby próbując nabrać widzów na to, że to jest prawdziwa historia, właściwie gdzieś właśnie opowiadasz, a właściwie dotykasz dużo bardziej bezpośrednio tych tematów właśnie prawdy, fikcji, tego w ogóle, jak to wszystko funkcjonuje, też mam wrażenie w cyfrowym dzisiaj świecie i w internecie. Tak, no to my woleliśmy tego tak nie nazywać, bo od razu jak ktoś ogląda film i wie, że to jest dokument, no to właśnie już wie, że jest to w pewnym sensie wszystko oszustwo. Dlatego staramy się unikać tych nazw i nie mówić gatunkowo, trochę nie nazywać, mówić, że bardziej właśnie jest to hybryda, trochę dokumentalne, trochę fabularne i jednak utrzymać tutaj trochę tą tajemnicę. No bo właśnie cały myk polega na tym, cały żart polega na tym, żeby trochę się zatracić i nie wiedzieć do końca właśnie, co się ogląda, czy to jest fabuła, czy to jest dokument. I też dlatego w związku z tym kręciliśmy to w taki dosyć specyficzny sposób, bo trzeba powiedzieć, że 99% filmu jest improwizowane, to znaczy wszystkie dialogi, które są prawie wszystkie dialogi, które są w filmie, są improwizowane i też dużo tych takich pranków, tych rzeczy, które robiliśmy na ulicy, gdzie ludzie się wypowiadali czy reagowali, też była z prawdziwymi ludźmi, a nie z podstawionymi, więc też ta część jest dokumentalna. No i właśnie zależało nam trochę na tym właśnie, żeby tą granicę i tą prawdę jakoś tak zataić, ukryć.
Mhm. Nikodem, do ciebie za chwilę wrócimy, nie martw się, to nie jest tak, że cię ignorujemy, ale żeby iść tak, żeby tak za dynamiką rozmowy iść, to Joanna wspomniałaś o scenariuszu i tutaj może Janusza Dąbkiewicza, współautora scenariusza, zapytałbym o to, ale jeżeli oczywiście Asia będzie chciała coś dorzucić, to proszę bardzo, bo powiedziałaś, że większość była jak najbardziej improwizowana. Ty, Asia, tak powiedziałaś. W takim razie jak wyglądał scenariusz, praca nad nim? Czy scenariusz był po prostu jakimś ogólnym konceptem, czy też powstawał na planie? Jaką przyjęliście metodę, żeby tę improwizację jednak ująć w jakieś karby i żeby po prostu zachować spójność tego filmu? Może właśnie Janusz, najpierw do ciebie się z tym pytaniem zgłoszę. Przede wszystkim powstał najpierw krótki film w 2016 roku i jego sceny, które znalazły się w rozszerzonym fabularnym, przepisaliśmy dosłownie, a całą resztę, no to był dosyć burzliwy i ciekawy proces. No, pisaliśmy w formatce scenariuszowej, zaznaczając, czyli normalnie rozpisany, tak jak się pisze scenariusze filmowe, tylko zaznaczając zawsze gdzieś, że sceny będą improwizowane, a te sceny, które już mieliśmy z tego krótkiego filmu, że one są transkrypcją tego dokładnie, co wyszło. Wiedzieliśmy, że chcemy improwizować, że mamy po prostu taki dokumentalny, tak jak już Joanna wspomniała, flow i dokumentalny sposób pracy, więc rzeczy, które my napiszemy, są bardziej tematami scen, a nie tym, co ma konkretnie paść. W sensie, że muszą paść pewne wątki, pewne rzeczy. Też nie wiem, czy to jakoś mocno tutaj teraz zaspoileruję, ale no już trudno, to powiem, że aktorzy nie mieli scenariusza na przykład, oni mieli tematy scen i nie wiedzieli, co my tam im powymyślaliśmy i wypisywaliśmy, tylko właśnie ta improwizacja działa się na żywo na planie i mam wrażenie, że to był świetny zabieg, bo ramy sobie ujęliśmy mniej lub bardziej w scenariuszu, a później no, rzuciliśmy się właśnie w wir improwizacji. Od początku wiedzieliśmy, że tak ma być i że tak chcemy, żeby to wyglądało, a później się zaskakiwaliśmy i modyfikowaliśmy założenia, jak to w pracy nad filmem. Czyli po prostu tutaj wasza rola też, czy twoja, czy przede wszystkim pewnie Asi, jako reżyserki, polegała na tym, żeby żeby pilnować, żeby w tej improwizacji zostały zawarte te tematy i te motywy, które zgodnie z koncepcją w danej scenie muszą się znaleźć. Tak, ale jeśli coś ciekawego pojawiało się w improwizacjach i w scenach, co uważaliśmy za ciekawe rozwinięcia bądź jakieś propozycje odaktorskie, które w improwizacjach się pojawiają i że one po prostu są dobre, to też modyfikowaliśmy późniejsze rzeczy dalej w scenariuszu. To jest, można byłoby długo gadać o tym scenariuszu. On przeżywał bardzo wiele metamorfoz i cały czas był doskonalony i nawet jak już myśleliśmy, że już go mamy, to Joanna nas przyciskała i mówi: ej, słuchajcie, nie, musimy coś zmienić, bo to już mamy, ale to musimy jeszcze i tu mam takie wrażenie, że coś trzeba jeszcze docisnąć. To był bardzo, nie wiem jak się pisze scenariusze filmowe takie normalne, ale ten był bardzo taki ekstraordynaryjny. On powstawał przez cały ten okres tych kilku lat i nawet jak już myśleliśmy, że jesteśmy na finiszu, to jeszcze coś tam poprawialiśmy, zmienialiśmy, a później pojawił się montaż, najpierw plan, który w ogóle wszystko wywrócił do góry nogami, a później pojawił się montaż, który w ogóle już wszystko wywrócił do góry nogami, więc tak. Ja musiałam tylko dopowiedzieć, że... Chciałem powiedzieć tylko, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, Janusz, scenariusze filmowe zazwyczaj pisze się inaczej niż tak jak powstawał ten, ale to oczywiście to jest bardzo wyjątkowa konwencja. Asia, proszę, chciałaś coś Tak, to ja powiem jeszcze, że po pierwsze chciałam pozdrowić naszą jeszcze jedną scenarzystkę, Karolinę Słyk, której z nami tutaj nie ma, która również naprawdę bardzo dużo wniosła w tym jakby momencie, w którym pisaliśmy ten scenariusz. I też chciałam powiedzieć, że ten scenariusz jakby on faktycznie powstał w takiej wersji, że te wszystkie dialogi były napisane, jak składaliśmy do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ten scenariusz, to on istniał w takiej wersji papierowej, ale faktycznie no, nasi aktorzy dostali tak zwane outline'y sceny, czyli po prostu opisy i dostali tak naprawdę cały opis filmu z tym, co jakby bohater przeżywa w jakich momentach i w jakich etapach i gdzie są te zmiany i gdzie są te ważne momenty dla
jakiejś tam postaci, ale faktycznie drukowaną wersję dostali dopiero na bankiecie po planie, jako pamiątkę, że był scenariusz i że naprawdę wiedzieliśmy, co robimy. Tak. To ja może właśnie już do aktorów się zwrócę, a może najpierw do aktorki, do pani Joanny Fujarskiej. Czy to był ten moment na bankiecie po planie, kiedy pani dostała ten scenariusz i sobie zerknęła na niego i pomyślała: to o to chodziło? Nie, przyznam szczerze, że ja jeszcze tego scenariusza nie przeczytałam nawet. Uznałam, że przeczytam go po tym, jak obejrzę film. Film obejrzałam dopiero niedawno i jeszcze troszeczkę do mnie siada, ale już wiem, że będzie zupełnie inaczej niż tam jest zapisane. A jak pani się odnalazła właśnie w tej metodzie pracy, tak? Jakiego rodzaju to wyzwaniem było dla pani? No bo rozumiem, że to nie jest też do końca taka komfortowa sytuacja, jeżeli nie ma się tego scenariusza, jeżeli dostaje się tylko pewnego rodzaju właśnie outline, kiedy się pracuje jednak w ramach tej improwizacji, a może przeciwnie, może dało to jakąś wolność, która pani się spodobała. Przeciwnie, dlatego że ja jestem aktorem amatorem, aktorką amatorką, żebyśmy już pilnowali feminatywów. I ja jestem w teatrze improwizacji, więc dla mnie to było kompletnie normalne, że ja właśnie mam jakiś outline, coś, co się będzie działo i już sama mam napisać dialog do tego w postaci. I uważam, że to jest dużo łatwiejsze, bo na przykład był taki moment, gdzie miałam tekst napisany przez Joannę, to nie weszło do filmu, i trudniej mi było to powiedzieć, bo nie wszystkie słowa były słowami Izy, więc... Czyli rozumiem, że miała pani że ta wolność polegała na tym, że mogła pani wymyślać słowa, czy jakby mówić tak, jakby Iza powiedziała, tak? Że pani po prostu poznała swoją bohaterkę i miała wolność, żeby zachowywać się tak, jak ta bohaterka by się w danej sytuacji zachowała w pani wyobrażeniu. Tak, dokładnie tak. Panie Adamie, zwracam się do pana Adama, organisty. Czy w pana przypadku było podobnie? Czy gdzieś ta właśnie wolność tego, żeby kształtować tego bohatera w zgodzie z tym, jak pan go sobie wyobraził, była dla pana atrakcyjna? To znaczy, ja się bardzo cieszyłem, że w ogóle ktoś w Polsce pojawił się, kto chciał zrobić film właśnie tą metodą, bo ja, podobnie jak Joanna, też zajmuję się improwizacją i to już od dawien dawna. Głównie improwizacją teatralną. Zawsze się zastanawiałem, czy można spróbować zrobić film w ten sposób. No i jak widać można. I ta metoda ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony daje pewnego rodzaju wolność i jest łatwiej, bo nie trzeba się uczyć tekstu na pamięć. Z drugiej jednak strony przychodzą też takie sytuacje, gdzie po trzecim, piątym dublu już ten tekst się w jakiś sposób tam klaruje i trzeba jednak ten tekst umieć, a nie było czasu wcześniej się go nauczyć, więc, no więc praca była bardzo dynamiczna. Ja się w tym bardzo dobrze czułem i byłem strasznie przerażony tego typu pracą. Ale to dlatego, że bardzo często jak wychodzę na scenę w spektaklach improwizowanych, bo uważam, że improwizacja jest przerażająca i przez to strasznie ciekawa, to ja wracałem jakby z planów zdjęciowych no wystrachany strasznie. Czyli taka mieszanina ekscytacji i przerażenia, jeśli dobrze rozumiem. Tak, jak najbardziej tak. Janusz już powiedział, Dąbkiewicz, że najpierw powstał ten koncept, potem jakiś scenariusz w formie outline'u danych scen, potem weszliście na plan i to wszystko się zmieniło 1000 razy, a potem też przyszedł montaż i znowu ten montaż wywrócił wszystko do góry nogami, więc wracam się do montażysty Nikodema Achabiora. Nikodem, powiedz, w jaki sposób wywróciłeś ten film do góry nogami i czy Joanna Satanowska, reżyserka, bardzo na ciebie nakrzyczała w związku z tym? Wręcz przeciwnie, myślę, że tutaj byliśmy partnerami w tej zbrodni wywracania do góry nogami. No, to w ogóle było, praca nad tym filmem była bardzo intensywna, bo wiadomo, że właśnie w momencie, w którym wchodzą w grę improwizacje, no to trzeba być bardzo czujnym i bardzo też otwartym
i raczej starać się czasami no, różnica pomiędzy tymi, że tak powiem, dublami była tak nieznaczna, a jednak tak robiąca różnicę w całości filmu, że trzeba było naprawdę tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Film został wywrócony do góry nogami, bo no, myślę, że to nie jest nic nienaturalnego w procesie powstawania filmu, że wychodzimy od jakiegoś punktu, a później to wszystko zaczyna się zmieniać i czas, który spędzamy nad tym, prezentuje tym, że przychodzą nam do głowy nowe rozwiązania. Poza tym, no, idąc metodą wykreślania, no to taka pierwsza całkiem sprawna, myślę, układka tego filmu trwała godzinę dłużej. I wciąż było to w moim Format odczuciu... Christophera Nolana. Nawet jeszcze nie. I wciąż myślę, że było to oglądalne, natomiast no wyrzucenie tej godziny sprawiło, że właśnie myślę, że to w dużej mierze może być traktowane jako wywrócenie filmu do góry nogami. I no była to bardzo fajna zabawa, bardzo ciekawa też. Myślę, że znaczy na pewno nigdy tego typu filmu jeszcze nie montowałem i myślę, że jeszcze przez jakiś czas może mi się to nie przytrafić ponownie. Też może warto dodać, że Nikodem miał naprawdę 250 godzin materiału, co jest naprawdę, jeśli chodzi o ilość, z 4 kamer, z 3 kamer, w różnych dublach, w różnych ustawieniach, jakby ilość materiału i możliwości, tak naprawdę wiadomo, że właśnie każdy film trochę powstaje na montażu, ale tutaj te możliwości, w które można było iść, no to były naprawdę jeszcze bardziej nieskończone niż zwykle. Było tego sporo. Było tego naprawdę sporo. Było tego sporo, natomiast też dużo z tych rzeczy już od razu było wiadomo, że po prostu nam się nie przyda, ale było tego tak, sporo. Też trzeba powiedzieć, że w trakcie takiej pracy z improwizacją to też trochę polega na tym, że te pierwsze duble są takimi trochę, żeby poszukać, zobaczyć, ale już się je nagrywa i dopiero się do czegoś czasami dochodzi, a czasami wręcz przeciwnie, każde kolejne już są gorsze, bo ten pierwszy był po prostu tym właśnie, był tak naturalny, więc to też jest jakaś taka dziwna, inny sposób w ogóle oglądania tego i przeglądania i mienia też takiej tolerancji, że właśnie no to jest improwizacja, więc są po prostu, różne rzeczy się mogą wydarzyć właśnie w różnych dublach i trzeba te najlepsze momenty po prostu znaleźć i jakoś je potem dobrze wykorzystać. Połączyć, tak. Bo to jest też niełatwe. Wiadomo, że czasami jedna sytuacja potrafiła zmienić energię całego przebiegu i połączenie tego później to też było może nie tyle trudne, ale na pewno czasochłonne. Zanim przejdę do następnego pytania o film, mam do ciebie, Nikodem, i do ciebie, Joanno, bardzo ważne pytanie. Kim jest trzeci gość w waszym okienku, który bierze udział w naszym... Tak, to jest mój asystent. Tak. To jest mój asystent. Pięknie to zrobił, naprawdę. Ja starałem się go poprosić, żeby może zostawił nam tutaj chwilę prywatności w trakcie tego spotkania, natomiast zgodził się, ale jak widzę zmienił zdanie. A jak ma na imię asystent? Hako. Ale Hako również występuje w filmie w jednej z miniaturek, które są, można zacząć takie dużo takich małych smaczków naszych własnych, jest w jednej z miniaturek na YouTubie Hako również występuje, no więc rozumiem, że poczuł się zaproszony. Oczywiście. No tak, ale poczuł się zaproszony, żeby od razu brać prysznic Tak. kamerą. No. Hako, bierz prysznic, nam to nie przeszkadza, jesteś członkiem ekipy filmu jak najbardziej. Jest z nami również producentka, pani Alicja Jagodzińska. Pani Alicjo, improwizowany film, który jest wywracany do góry nogami właściwie codziennie i na każdym etapie produkcji brzmi jak raj dla producentki. Tak. Powiem szczerze, że pięknie to podsumowałeś. Tak, to był raj i ta ciągła niepewność i ciągłość, otwartość na zmiany. Ja oczywiście wychodzę z założenia, że to jest wpisane w pracę w produkcji zawsze.
No ale tutaj faktycznie doszliśmy do jakiegoś poziomu ekstremum pod tym względem. Ale cóż, no wyszliśmy na ten plan świadomi tego, jak chcemy, żeby to wyglądało. Też wiedzieliśmy, też już wiecie, dlaczego pewne decyzje zapadły tak, jak je zapadły. I faktycznie, no ja jedyne, co chciałam dopowiedzieć, to jeszcze scenariusz faktycznie powstał i był jakimś tam określony bardziej w temacie scen, ale też były napisane jakieś propozycje tych dialogów, więc to też nie jest tak, że ja miałam też jakiś materiał do pracy i jednak jakieś ramy, w których próbowaliśmy się gdzieś tam mieścić. Ale faktycznie no na planie, że tak powiem, telefony były na porządku dziennym, a co jeśli zrobimy to i konsultacje z prawnikami, na co możemy sobie pozwolić, na co nie. A później faktycznie na montażu też, nie wiem, no ja widziałam naście wersji, każda z nich była inna i to też jest super. Ale czyli Naprawdę, one były kompletnie różne, więc to też jest bardzo ciekawe. rozumiem, że obyło się bez producenckich ataków paniki, stanów lękowych i wzmożonej konsumpcji leków uspokajających. Tak, pomogło mi w tym też moje prywatne życie i bycie w ciąży, które no niestety ogranicza ilość środków, które mogę zażyć. Ale też muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że ja ze swojej strony weszłam w tak ciekawe i niekonwencjonalne przedsięwzięcie tylko i wyłącznie dlatego, że znaliśmy się faktycznie od lat i to nie jest tylko znajomość z Joanną, ale z Adamem i operatorem Przemysławem i z Januszem i z aktorami, od których jakby zaczęliśmy przygodę w 2016 roku, więc też wchodziliśmy w ten plan w jakimś takim dużym poczuciu wzajemnego otwartości na dialog, otwartości na jakieś kreatywne, niekonwencjonalne rozwiązania i ze względu na budżet, którym dysponowaliśmy, ale i czas. A potem jeszcze przyszedł COVID i pandemia, więc mieliśmy jeszcze więcej zmiennych, także działo się. To z pewnością. Ale rozumiem, że to był czy to był dla ciebie taki pierwszy projekt właśnie realizowany w ten sposób, jako producentki? Tak. To był w ogóle mój pierwszy film pełnometrażowy jako producentki, więc tutaj na wielu polach debiutowaliśmy. To od razu głęboką wodę wskoczyłaś, jeśli chodzi o film pełnometrażowy pierwszy, ale jak najbardziej myślę, że było warto. Wrócę się teraz do pana Adama raz jeszcze, bo trochę więcej chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o pana bohaterze, bo już mówiliśmy o metodzie pracy, ale też interesuje mnie, jak pan sobie tego bohatera zdefiniował, bo oczywiście jakby improwizacja improwizacją, ale jakaś koncepcja, jak rozumiem, omówiona też z Joanną na tego bohatera była. Co dla pana było najważniejsze? Gdzie był ten punkt zaczepienia? Ja myślę, że tych takich punktów zaczepienia było dużo. Po pierwsze, była to trochę postać takiej osoby, która bardzo chciałaby się przełamywać, ale się strasznie tego boi. Też osoby, która szuka akceptacji, poszukuje akceptacji, poszukuje miłości, którą trochę myli z uwagą. Robi to po swojemu, jest trochę zdeterminowana. Praca jakby nad postacią trwała dość długo, bo ona się faktem zaczęła w 2016 roku, już na etapie przygotowywania do tej pierwszego fragmentu. Potem był długi taki okres, gdzie nie kręciliśmy zdjęć, ale byłem w stałym kontakcie z Joanną, dużo rozmawialiśmy o postaci, ja też dostawałem od niej zadania, też kręciłem różne rzeczy, też próbowałem sobie stać się youtuberem przez chwilę, więc no ja się zastanawiałem bardzo dużo też YouTube'a oglądałem i się zastanawiałem, co motywuje takich ludzi do tworzenia różnych treści. Więc tych punktów zaczepienia było sporo.
Mhm. No to samo, mniej więcej to samo też, bo coś podobnego panią Joannę zapytam, bo pani już powiedziała, że mówiła, że dzięki tej metodzie improwizacji mogła pani mówić słowami Izy, tak jak pani sobie ją wyobrażała. No właśnie, to jak pani sobie ją wyobraziła? Kim stała się dla pani Iza? Po prostu jako dla aktorki, która tę postać no, musiała właśnie sobie jakoś stworzyć w głowie. To znaczy przyznam szczerze, że jak kręciliśmy to po raz pierwszy, to była moja w ogóle dopiero styczność pierwsza z graniem czegokolwiek i popełniłam taki błąd, że grałam siebie. Później były 3 lata przerwy i ja już się dużo bardziej zmieniłam, więc jakby miałam na szczęście już zupełnie inną postać, z której mogę czerpać, więc za każdym razem myślałam, jak 3 lata temu ja bym się zachowała. Więc jakby to w ten sposób była ta postać stworzona. Mhm. A taka, jak pani sobie myślała o Izie, jaką ona jest osobą i o jej jakichś cechach charakteru, czy osobowości, to co dla pani było tutaj takie najistotniejsze? Bardzo istotne było dla mnie to, że Iza się nie przejmuje w ogóle niczym, co ludzie pomyślą i że brnie do celu za wszelką cenę. I dopiero później dowiaduje się, że nie do końca to jest dobre, żeby tak robić. Mhm. Joanno i Januszu, do was się teraz zwracam, żebyście może też coś dorzucili tutaj od siebie i z punktu widzenia reżyserki, i z punktu widzenia autorów scenariusza, właśnie o tych postaciach, gdzie one, bo jakby trochę już o tym świecie z pogranicza prawdy i fikcji, z pogranicza właśnie internetu i rzeczywistości, już porozmawialiśmy tak ogólnie, jaki świat chcieliście wykreować. Jak sobie wyobrażaliście właśnie tych bohaterów i te postacie w tym świecie? Może Joanna zacznie. To znaczy, ja w ogóle pamiętam, że ta postać, jedna i druga, ona się tak trochę powstawała najpierw jakby trochę w mojej głowie od jakichś pierwszych, od jakichś scen małych, to znaczy na przykład pierwszą scenę, która w ogóle w tym filmie jakby w mojej głowie zaistniała, to była scena, w której, i znowu spoiler alert, w której właśnie Kuba udaje przed siostrą, że coś mu się dzieje, że ma jakiś atak paniki i jakby wymyśliłam sobie ten koncept postaci, która udaje śmierć, czy udaje jakiś swój wypadek, żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę, więc to była na przykład pierwsza myśl, która u mnie zaowocowała i potem jakby szukałam, a potem tak naprawdę też jakby ten etap castingu, który przeszliśmy w tym 2016 roku znowu, też jakby ja byłam bardzo otwarta, to znaczy ja szukałam tak jakby osoby, która gdzieś też właśnie z sobą, swoim jakimś temperamentem też jakby tą postać wypełni, to znaczy, że to nie jest, że właśnie przez to też, że to będzie osoba, która będzie mówić trochę sama z siebie, a nie tylko moimi słowami, to też musi jakoś w jakimś sensie gdzieś się spotkać jakby z tym. I też pamiętam, że nasze spotkania pierwsze na tym castingu w domu u Alicji w mieszkaniu były w ogóle bardzo ciekawe i pamiętam też jak wtedy te sceny, właśnie tę scenę, to była scena, którą wtedy testowaliśmy, to udawanie, że ten atak tam paniki, czy atak serca, czy cokolwiek to tam wtedy było, no bardzo mi też jakby otworzyła w ogóle oczy na tę postać i pamiętam, że wtedy Adam właśnie zrobił to w taki sposób i chyba dokładnie podobnie, że najpierw miał atak, a potem zaczął się tak strasznie śmiać i pamiętam, że tak pomyślałam, że to jest dokładnie to, co on by zrobił i co czuję, że to jest ta postać. A pamiętam za to, że też Joanna wpadła w jakąś taką gigantyczną panikę, zaczęła krzyczeć, że już wtedy właśnie miałam coś takiego, że oni gdzieś czuli te postaci na jakimś takim innym poziomie, więc tak to sobie wyobrażałam, a później jakby no, to, co powiedzieliście w ogóle, to bardzo dobrze jakby opisuje te postacie, bo też chciałam, żeby one jakby miały trochę ten sam problem, to znaczy, że brną do celu za wszelką cenę, nieważne, czy to jest cel bycie youtuberem, czy to jest cel bycie reżyserem i zrobienie filmu, że jakby to jest ich, że to nieważne trochę na jakiej płaszczyźnie to się odbywa, ale że oni jakby zapominają
o tej właśnie swojej relacji, bo mają tak strasznie mocno ustanowione cele, które ich pożerają, więc to było takie moje myślenie o tych postaciach. A potem to się też wszystko jakoś kształtowało, to też właśnie przez to, że jakby pozwoliłam też sobie na to, że nie wszystko kontroluję, tylko jakby oddaję im trochę tej twórczości i tego, żeby oni dali mi jakby też siebie, to według mnie też dlatego to jest jakoś tam realistyczne i że dzięki temu myślę, że właśnie jest szansa uwierzyć w ten film, oglądając go, nie wiedząc jakby trochę czym on jest. A to było trudne dla ciebie jakoś oddać tę kontrolę, czy raczej to jest twój naturalny tryb pracy? Myślę, że dla każdego reżysera oddanie kontroli jest potwornie trudną rzeczą, ale właśnie chyba specjalnie też po to ten film zrobiłam, żeby to zrobić, że wydawało mi się, że to będzie ciekawy eksperyment, taki w ogóle ludzki i jako reżysera, żeby zobaczyć, co jest, kiedy wszystkiego się tak nie trzyma, że musi być tak, jak sobie wtedy wymyśliłam, tylko jakby kiedy mogę być o wiele bardziej plastyczna i też ja się sama śmiałam, że my wszyscy improwizowaliśmy na tym planie, że to nie było tylko, że oni improwizowali, ale tak samo operator improwizował, tak samo ja improwizowałam, no bo słyszałam, co oni mówią, musiałam się zastanowić, czy to w tym momencie ta osoba powiedziała, czy to się zgadza z tym, co wydaje mi się, że byłoby wcześniej, co wydaje mi się, nie kręciliśmy tego po kolei, więc też musiałam pilnować jakby tego i też musiałam na tym planie dużo takich decyzji podejmować tu i teraz, nagle od tego, co od nich dostałam, więc to było super ciekawe dla mnie doświadczenie. W ogóle chciałabym też w dalszych filmach jakoś korzystać z tej improwizacji, bo wydaje mi się, że to jest super ciekawe narzędzie, które daje też taką prawdę. No. Ja może dodam od siebie, że taka improwizacja, to ładnie Joanna powiedziała, że ta improwizacja dotyczyła nas wszystkich, bo te ramy faktycznie one wyszły od postaci i ja na przykład nie współtworzyłem tego pierwszego krótkiego scenariusza, tylko tam się troszkę konsultowaliśmy w tym 2016, ale później jak myślałem o postaciach, to jakby każdy miał też w naszym zespole 3-osobowym scenariuszowym trochę inny taki skillset. Joanna jakby trzymała całość i nas popychała w różne miejsca albo sprawdzała różne jakby nasze odporności i oporności na pewne różne rewolucyjne rozwiązania. Ja dużo wymyślałem, a Karolina z kolei miała taką super magiczną moc takiego przenoszenia tych naszych różnych burz mózgów na papier w bardzo przystępnej formie i bardzo szybko i sprawnie, przez co mogliśmy to też kontrolować na bieżąco, ale no nie wiem, no wszyscy improwizowaliśmy trochę, oddanie kontroli, o którym też Joanna powiedziałaś, no trochę też nam oddałaś kontrolę mi i Karolinie, no bo mogłaś powiedzieć, że sama chcesz sobie napisać ten scenariusz, a razem oglądaliśmy te końce internetów i trochę nie wiedzieliśmy jakby z czym to się je, przynajmniej ja miałem często momenty zwątpienia, jak sobie podrzucaliśmy różne dziwne rzeczy, które w tym internecie znaleźliśmy, albo jak wymyślaliśmy pomysły na pranki, wiecie, no i przez kilkanaście godzin oglądasz te pranki w różnych momentach swojego życia i szukasz czegoś, co cię jakoś zainspiruje do pranku, który mógłby popełnić Adam i w jaki sposób by się Iza zachowała filmując to. No ja myśląc o postaciach, już przechodząc płynnie do tego jakby pierwszego pytania, to myślałem sobie energią bohaterów tak bardzo dokumentalnie właśnie, że oni jakby byli wybrani przez Joannę. Uważam, że to są świetne wybory castingowe już na samym początku i dlatego chyba od początku wiedzieliśmy, że jeżeli tylko nasi bohaterowie się zgodzą, to zostanie, znaczy jakby to wchodzimy z nimi w ten duży projekt pełnometrażowego filmu. I ja myślałem o Kubie i o Izie tak jak trochę myślałem o was, Joanno i Adamie, czyli jakby trochę sczytując tą waszą energię, a trochę tą właśnie taką naszą kreatywną improwizację na temat, co by było, gdyby Adam Organista chciał zostać słynnym youtuberem, a my mu powymyślamy dużo głupich pranków, a jakby na przykład jego siostra trochę nie dojrzała, ale taki wannabe filmmaker chciała to sfilmować, więc ja bardziej to traktowałem w ten sposób, więc była to jedna wielka improwizacja, ale opatrzona bardzo konkretnymi ramami. No. A czy ty, Adamie, przeczytałeś już scenariusz, że tak zakończę tą Nikt nie chce czytać tego scenariusza. Wywołany do tablicy pan Adam przez współscenarzystę. Czy zapoznał się pan z moim scenariuszem? Ale ja też nie czytałem w gruncie rzeczy. Czy ty czytałeś tam trochę Kiedyś w jakiejś wersji, dawno temu. Ja tylko dopowiem, że w ramach puszczania właśnie kontroli
Joanna po całym planie zdjęciowym, tam trwał montaż i w którymś momencie do niej dzwoni i mówi, Joanna, no proszę, no już chcę zobaczyć jakąkolwiek wersję. Nikodem, zlitujcie się. I ona mówi, wiesz, bo właśnie sobie uzmysłowiłam, że w sumie to skoro wszystkie dialogi były improwizowane i wszyscy trochę improwizowaliśmy i wiedziałeś, że jakieś sceny się zmieniają, czy lokacje, czy takie rzeczy, to w sumie sobie pomyślałam, że dużą dozą zaufania się wykazałaś, bo w sumie nie wiesz do końca, co się wydarzyło. Kompletnie. No jakby oddałaś nam zupełnie to pole do ten. Ja myślę, że jeszcze ciekawą rzeczą jest, no, nie ma z nami naszego operatora, ale myślę, że on by jeszcze mógł opowiedzieć trochę o tych postaciach, bo my też myśleliśmy, że nie tylko, w związku z tym, że w tym filmie są zdjęcia zawsze kręcone przez osobę, która występuje w filmie. Nie ma żadnej obiektywnej Kto kamery. to Jest kręci? zawsze, Mieliśmy takie pytanie. tak, Kto to kto kręci? to kręci, dlaczego? To też jakby formą tego, jak kto kręci, chcieliśmy też oddać tych bohaterów, że na przykład Iza dużo używa zoomu i że to jest jej sposób jakby na wyłapywanie jakichś rzeczy, że Kuba zawsze ma właśnie GoPro na głowę, który robi takie głupie wrażenie człowieka, który cały czas chodzi z GoPro na głowie, że na przykład Magda, zresztą pozdrawiamy serdecznie też naszych wspaniałych Magda Celmer, Mikołaj Chroboczek, nasi wspaniali też aktorzy Piotr Jeleń, super też ekipa z nami była i oni też jakby mieli swoje typy filmowania, czyli na przykład Magda Celmer jak coś kręciła, to wszystko było zawsze z kamery, po prostu z telefonu i że jej sposób to były właśnie takie Instagramy. A że Mikołaj Chroboczek na przykład w jednej scenie ma telefon na selfie sticku i że to jest jak sobie myśli, jak on to będzie kręcił, to on kręci na selfie sticku, że to no jakby też sposoby kręcenia miały oddawać trochę po prostu naszych bohaterów. Mhm. A no ale dowiedzieliśmy się w końcu, czy pan Adam przeczytał ten scenariusz, czy nie, bo nie usłyszałem. Nie przeczytał. Ja podobnie jak Joanna obejrzałem film dopiero wczoraj i dzisiaj prawdopodobnie przeczytam scenariusz. Dobrze, to w takim razie Janusz, słyszałeś, do pana Adama się odzywa jutro, czy przeczytał scenariusz. No dawaj, I co o nim myśli? Słuchajcie, na sam koniec, za chwilę jeszcze pokażemy jeden fragment filmu. Myślę, że już jak się pożegnamy i tak na sam koniec po prostu zostawimy widzów z jeszcze jednym fragmentem. Ale ostatnie pytanie, które chciałbym zadać, które jest bardzo jakby też, myślę, Nikodema angażujące, ale jeżeli ktoś chciałby coś dopowiedzieć, to jak najbardziej oczywiście. To znaczy, miałeś bardzo dużo materiału, Nikodem, to już wiemy, i jakoś trzeba było to nie tylko uporządkować, ale jednak nadać też jakiś rytm tej opowieści, prawda? No bo na tym też w dużej mierze montaż polega, że w dużej mierze nadaje rytm filmowy, więc jak to od tej strony wyglądało? Na jakim rytmie właśnie wam zależało? Na tym, żeby to było takie bardziej właśnie chropowate, szorstkie, takie rytmicznie, takie bardzo niejednostajne. Jaki feel tej opowieści chcieliście tu uzyskać? Myślę, że tutaj taką ogólną zasadą montażową się kierowaliśmy. To znaczy w momencie, w którym coś przestawało już działać, to znaczy już osiągnęło swój najwyższy punkt, no to wtedy ścinaliśmy i często to wymagało od nas, nie mogliśmy przeskoczyć sobie do kontrplanu i pokazać jakiejś innej sytuacji, tylko wymagało to od nas już wyjścia ze sceny tak naprawdę. Znaczy dochodzimy do pewnego momentu i tam, gdzie powinna być jakaś zmiana w scenie, no to następowało po prostu jej koniec. To było o tyle nietypowe. Natomiast no, zaczynaliśmy od bardzo długich, znaczy ja powiedziałem wcześniej, że pierwsza taka oglądalna układka trwała godzinę dłużej, natomiast taka pierwsza układka to, nie pamiętam, coś koło 3 no ja z hakiem, tak, 3, no. ponad 3 godziny, więc po prostu ociosywaliśmy ten materiał, ścinając kolejne rzeczy, w których po prostu, które były zbędne i w momencie, w którym już mieliśmy taką esencję tego wszystkiego, no to zaczęliśmy pracować nad tym, żeby to właśnie też ani nie było zbyt rozciągnięte, ani zbyt nie skakało. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle jakby w tym filmie trzeba było pilnować jednej rzeczy, żeby to jednak
żeby to miało, oprócz tego, że miało swój rytm, to żeby też miało swoją prędkość, żeby ta historia, nie chcę tutaj użyć słowa pędziła, ale żeby w odpowiednich tylko momentach zwalniała. Więc to myślę, że na tym głównie się tutaj koncentrowaliśmy, ale też prawda jest taka, że ja też trochę improwizowałem, montując ten film i poddawałem się, ja się akurat poddawałem materiałowi i często po prostu oddawałem mu kontrolę nad tym, w którym momencie w scenę wejść, a w którym momencie ze sceny wyjść. Tak, myślę też, że też było parę takich ciekawych sytuacji, że na przykład jak montowaliśmy już na przykład czyjś filmik na YouTube'a, no to myśleliśmy, jak taka osoba by to zmontowała, że na przykład mamy młodego youtubera, no to uznaliśmy, że dobra, no to niech on robi takie syntetyczne cięcia, które nie mają sensu na przykład. Złe cięcia, które nie są w ogóle, się ich nie powinno robić. Albo zastanawialiśmy się, co Iza, no bo tak naprawdę w pewnym sensie, znowu spoiler alert, oglądamy film Izy, no to też mieliśmy często takie pytanie, jak ona by to powiedziała, co ona by dała, czego by już na przykład nie dała, jaki jest to, jakby taką scenę, że też no, zastanawialiśmy się nad takimi różnymi rzeczami, albo właśnie nad jakimś tam filmikiem, pierwszy filmik też Kuby jest taki po prostu najbardziej pokolorowany na świecie, podłożony z źle muzyką, źle zmontowany, że też jakby musieliśmy myśleć o tym trochę, jak taki bohater by to zmontował, co też jest ciekawym takim tym, bo wtedy nie myślisz trochę o sobie, jak ja bym to zmontował, jak ja bym to, tylko jak oni by to przedstawili, więc to też taki ciekawy eksperyment tak naprawdę. Czasem montując film bohaterów tego filmu po prostu zamykałem oczy i robiłem sklejki, a później ewentualnie to troszeczkę w prawo lub w lewo dorównywałem. Słuchaj, to bardzo nowatorska metoda montażowa, ale być może pasowała do tego filmu. Słuchajcie, no ta pierwsza okładka, no gdyby to był 3-godzinny film mikrobudżetowy, to też zapisalibyście się w historii, myślę. Spokojnie. Dziękuję. Tak, mamy materiał teraz na serial po prostu z tego filmu. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Byli z nami twórcy filmu Bóg Internetu, który bierze udział w konkursie filmów mikrobudżetowych. Joanna Satanowska, Janusz Dąbkiewicz, Alicja Jagodzińska, Nikodem Habior, Adam Organista i Joanna Fujarska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zostawimy Państwa za chwilę jeszcze z fragmentem filmu na sam koniec, ale zanim to zrobimy, to ja powiem do widzenia, Błażej Hrabkowicz, i zapraszam na kolejne spotkania z twórcami filmów z konkursu filmów mikrobudżetowych. Do zobaczenia.